Marta Argerich. Zagra czy nie zagra? Wyjdzie na estradę, a może zmieni zdanie? To wielokrotnie powtarzające się pytania przed koncertami Marty Argerich. Zmienne nastroje są częścią jej sztuki i może właśnie to jest w niej tak fascynujące. Jest nieprzewidywalna, dowcipna, tajemnicza, czasem kapryśna. Żyje nocą, poranne pory są zupełnie nie dla niej. Nie lubi być sama. Również podczas koncertów. Dla swoich fanów jest po prostu Martą. Maria Marta Argerich urodziła się w Buenos Aires 5 czerwca 1941 roku. Silny charakter odziedziczyła po ojcu Juanie Manuelu, zwanym Tyrano, obdarzonym ogromnym temperamentem. Jednak to dzięki uporowi matki, Juanicie, Marta została wybitną pianistką. To ona pomogła doprowadzić córkę na szczyt. Jej wielki talent objawia się w bardzo młodym wieku. Już jako 3-latka potrafi grać ze słuchu zasłyszane melodie. Początkowo uczy się u Ernesty Kursow, pianistki z Katalonii, ale tych pierwszych lat poznawania fortepianu nie wspomina zbyt dobrze. W wieku 5 lat rozpoczyna naukę u włoskiego pianisty i pedagoga Vincenza Scaramuzzo i zostaje z nim do 11 roku życia. Mając 7 lat, rezolutna Marta pierwszy raz występuje publicznie, grając koncert D-moll KV 466 Mozarta i pierwszy koncert fortepianowy C-dur op. 15 Beethovena, który przez kolejnych 7 dekad kariery stanie się jedną z ulubionych pozycji repertuarowych artystki. Mimo młodego wieku bardzo szybko ma wyrobiony gust muzyczny, na partyturach pisze: Bach, ojciec muzyki, Beethoven, Bóg muzyki. Fortepian staje się jej największym przyjacielem. Marzeniem Marty staje się nauka u Friedricha Guldy w Wiedniu. Dzięki pomocy samego prezydenta Argentyny, Juana Perona, w 1955 roku rodzina Argerich przenosi się do Europy. Rodzice młodej pianistki dostają pracę w ambasadzie Argentyny w Wiedniu. Kiedy austriacki pianista usłyszał po raz pierwszy, jak Marta gra, miał powiedzieć: Och, Argerich, myślę, że jesteśmy ulepieni z tej samej gliny, bez wątpienia. Pracowali razem przez 1,5 roku i w końcu musieli się rozstać, bo artysta nie powinien zbyt długo pozostawać ze swoim mistrzem. Rozstanie było trudne, ale w końcu wciąż nastoletnia Marta wyjechała do Genewy, by kontynuować naukę u Madeleine Lipatti i Nikity Magalofa, gruzińskiego pianisty, wybitnego interpretatora dzieł Chopina, który jako pierwszy w historii zarejestrował ich komplet. Błyskotliwą karierę Marty rozpoczęło zwycięstwo w 2 konkursach pianistycznych w 1957 roku, Ferruccio Busoniego we Włoszech i w Genewie. Miała wtedy 16 lat i nie była przygotowana na tak wielki sukces. Liczne trasy koncertowe, ciągłe podróże. W 1960 roku zrobiła przerwę w koncertowaniu, ale zdecydowała się na zarejestrowanie swojego pierwszego albumu dla Deutsche Grammophon. Był to też czas, kiedy poznała bliżej brazylijskiego pianistę Nelsona Freire, z którym połączyła ją przyjaźń na całe życie, i prywatne, i artystyczne. Później przyszły trudne lata. Próbowała uczyć się u Arturo Benedetti Michelangelego, niestety miała z nim tylko 4 lekcje, i Władimira Horowica, którego wielbiła bezgranicznie. W końcu na jakiś czas zapomniała o fortepianie, chciała rzucić muzykę, przeżywała okres zwątpienia i depresji. Do koncertowania pomógł powrócić jej Stefan Ashkenazi, urodzony w Polsce pianista, uważany za jednego z wielkich interpretatorów Chopina. Po 4 latach milczenia Argerich powróciła, i to w wielkim stylu. W 1965 roku wygrała 7. międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie.
Zdobyła również nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jak wspomina to wydarzenie Nelson Freire, udział w konkursie był spontaniczną decyzją. Je pense qu'elle a commencé à travailler pour le concours Chopin, même pas un an avant. Je me rappelle. Marta poświęciła na przygotowanie do konkursu chopinowskiego mniej niż rok. W 1964 roku byłem z nią w Brukseli, gdzie zamierzała wystąpić na konkursie pianistycznym imienia królowej Elżbiety. I dopiero tam podjęła decyzję o udziale w konkursie imienia Fryderyka Chopina, który odbył się w 1965. W międzyczasie urodziła pierwszą córkę, Lindę. Zresztą nie występowała wówczas już publicznie od 2 czy 3 lat. Ona jest bardzo spontaniczna i zupełnie nieprzewidywalna. Bez przesady można powiedzieć, że wszyscy warszawiacy bardzo interesują się przebiegiem konkursu chopinowskiego. Po pierwszym etapie konkursu do dalszych eliminacji jury zakwalifikowało 36 pianistów. Pierwszą uczestniczką drugiego etapu konkursu chopinowskiego była świetna argentyńska pianistka, czarnowłosa, 24-letnia Marta Argerich. Właśnie przed chwilą skończyła swój występ na estradzie Filharmonii Narodowej i prosimy ją do mikrofonu. Jak się pani czuła w czasie koncertu? Estaba un poco mal porque a la mañana. Grałam zbyt rano jak na moje przyzwyczajenia. Nie lubię występować tak wcześnie. Jestem trochę śpiąca i atmosfera wydaje mi się jakaś inna. Uno no está como... No sé, es una cosa extraña. Ale to nie z winy publiczności, mam nadzieję. No, no, es culpa mía, de la mañana, digamos. Es la culpa Nie, mía. absolutnie nie publiczności. Jeśli już coś winić, to tylko właśnie tę wczesną porę. Publiczność warszawska jest bardzo sympatyczna. Mówię oczywiście o słuchaczach konkursowych, bo publiczności koncertowej nie znam. Pani już jest od kilkunastu dni w Warszawie. I czy pani poznała wielu ludzi? Ah, sí, personas sí. Tengo amistades aquí en Varsovia. Tak, przede wszystkim odnowiłam znajomości z ludźmi, których spotykałam w różnych częściach świata. Na przykład z Adamem Harasiewiczem, którego poznałam kiedyś w Wiedniu, z młodym polskim pianistą Wojtkiem Matuszewskim, z siostrą profesora Stefana Askenazego, Olgą. A poza tym spotkałam tu wielu młodych pianistów uczestniczących w tym konkursie, których znam od dawna. La hermana, Olga. Bueno, sí, ¿no? Y después todos los concursantes casi conozco también. I jeszcze jedno. Czy pani zauważyła, że w czasie pani występów, jak grała pani scherzo, pękła struna? Es la segunda cuerda, ¿no? Del concurso que se rompe. Tak, ale to jest druga struna. Es la segunda, ¿no? Konkursu, tak? Sí. Pani zauważyła, Sirota że rompió la primera, creo. El ruso es Sirota, 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 rompió la primera. Czy sądzi pani, że to o czymś świadczy? A su juicio, ¿eso quiere decir algo? ¿Eso tiene alguna significación? Vamos a ver. Zobaczymy. Przed uroczystym koncertem laureatów sekretarz jury, profesor Jan Hoffman, ogłasza listę zwycięzców. Pierwszą nagrodę w wysokości 40 000 złotych otrzymuje Marta Argerich, Argentyna. Oklaski, naręcza kwiatów, serdeczne gratulacje i oto laureaci przed naszym mikrofonem. Marta Argerich. Bueno, me siento mucho más responsable. Supongo que voy a tener que trabajar mucho y... Nagroda ta nakłada na mnie dużą odpowiedzialność. Jeszcze będę musiała wiele pracować i doskonalić swoje umiejętności. Taki konkurs zobowiązuje. Porównywano ją do najwybitniejszych pianistów, w tym Horowica. Janusz Ekiert pisał tak. Wielu znakomitych światowej sławy pianistów próbowało grać trudną etiudę C-dur op. 10 nr 1 od czasu, gdy nagrał ją Chorowic, ale nikomu się to nie udało tak wspaniale jak Marcie Argerich. Ta fenomenalna Argentynka o stalowych palcach po raz pierwszy ze zwykłych, mknących jak błyskawice pasaży prawej ręki wydobyła całą gamę nastrojów. Zdecydowana i bezkompromisowa o ogromnym temperamencie. Te cechy dały znać o sobie ponownie w 1980 roku, kiedy podczas 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie na znak protestu opuściła obrady jury. Było to po tym, jak nie dopuszczono Iwo Pogorelicia do finału konkursu. Marta Argerich bardzo szybko stała się legendą i jedną z najwybitniejszych, najbardziej rozpoznawalnych pianistek w historii.
Miała burzliwe życie artystyczne, ale i prywatne. W 2021 roku Marta Argerich obchodzi 80. urodziny i nie przestaje zaskakiwać. W czerwcu 2020 roku podczas pierwszego koncertu online po tygodniach pandemii Marta Argerich zagrała w duecie z Renaud Capissonem, a w przerwie spontanicznie podeszła do fortepianu i wykonała sonatę H-moll op. 58 Fryderyka Chopina, której publicznie nie grała od co najmniej 25 lat. Wielka niespodzianka, zdziwienie, prawdziwa sensacja. To cała Marta Argerich.